Dzień dobry! Dzisiaj 18 grudnia i wczoraj wspominałam Wam, że dzisiaj planuję wycieczkę. Tak, ale jestem w lesie. W lesie jestem, dlatego że nie wiem, czy mi wyrośnie ciasto drożdżowe. Zaraz Wam pokażę, piekać cynabonsy, bo no tak miło, jak się jedzie gdzieś do kogoś, żeby coś przywieźć. No i jedziemy do męża firmy. Wspominałam Wam, że ja tam po prostu, to jest taka grupa znajomych i chociaż nie lubię takich spędów zakładowych, ale to nie można porównać do takiego, właśnie do takiej wigilii zakładowej. Po prostu spotykamy się i jest przyjemnie, jest fajnie. No i pomyślałam sobie, że, znaczy mąż zaproponował, żebym upiekła cynabonsy. I teraz mam Pietra, bo coś mi te drożdże nie pasują. No wyrosły niby, ale tak klapnęły. Zobaczymy. Wielki bajzel na moim blacie, na mojej wyspie kuchennej, ale wszystko jest, mydło i powidło. Tutaj już mam te drożdże, no niby one nie wyglądają źle, ale no zobaczymy, co z tego wyniknie. Jajka i masełko zaraz muszę roztopić masło i zaraz będę kręcić drożdżowe ciasto. Tutaj już mam wszystkie składniki oprócz mleka i masła. Masło roztopione, mleko muszę sprawdzić zaraz. Już za gorące. Tak, więc teraz tak, wyłączę piec. I teraz będę musiała przelać to mleko, dlatego że no za ciepłe trochę. Tutaj też już się wszystko rozpuściło przepięknie. Wkładam do misy i zaczynam kręcić. Tak, ciasto się kręci. Wyłączyłam na chwilę, bo jest bardzo duży dźwięk, znaczy głośno i łapie telefon, mikser, a nie mój głos. No tak, ciasto się kręci, a że się spieszę, to oczywiście zrobiłam sobie na większe obroty i wypchnęło mi tą mąkę, spójrzcie. Więc nie ma, bo co nagle to podjablę. Więc teraz tak, ciasto dalej się będzie kręcić, a ja mam czas na sprzątanie zamiast na inne fajniejsze rzeczy. Tak, ciasto tutaj, tak, będzie rosło. Mam nadzieję, że szybko urośnie. Chociaż coś mi się nie podoba. No ale może to są moje zbędne obawy. Już sobie przygotowałam masełko roztopione do dalszego etapu. Ono się tutaj tak delikatnie później roztopi, bo jest całe gorące. No i potem pokażę Wam, co dalej robić. Ciasto rośnie, mąkę przesiałam tutaj do pojemnika, żeby miała już gotową i jem odgrzane luseketer w mikrofalówce, bo już były takie twarde, że naprawdę zęby można było połamać. Tak, teraz będę przygotowywać ciasto do wałkowania, to znaczy do rozciągania, ale wcześniej przygotuję sobie nadzienie do cynabonsów, czyli tak, cukier brązowy, taki drobniejszy, i cynamon. Potrzebujemy 3 łyżki chyba, ale myślę, że to wystarczy. I tak trzeba wymieszać ten cukier razem z cynamonem. Tak, dosyć, no wiecie, dokładnie, niedokładnie, no wymieszać. Żebyśmy mieli taki cynamonowy cukier. To tak. Odmierzyłam sobie tutaj taki prostokąt 30 na 40, tak mniej więcej. Posługuję się taką miarką. Mam dwie takie, jedną taką, jedną różową gdzieś zapodziałam. Ale to są moje miarki kuchenne. Zawsze używam tych i tej miarki albo tej drugiej. No i teraz standardowo ciasto wyrosło, trzeba je odgazować, czyli tak bardzo mocno uderzyć i rozprowadzić na tym trójkącie. Tak, tutaj mam gdzieś jeszcze oczywiście nieumytą szpatułkę moją ulubioną.
Muszę wyjąć ciasto z tego tutaj. O, tu widzicie, jak się odbija. Jak się odbija, ale fajnie. Tak, i teraz będę wykładać to ciasto drożdżowe na, no trochę takie jakbym za dużo mleka wlała. Mleko było? Czyżby mleko było bardziej, miało więcej płynu niż zwykle? Nigdy mi się tak nie kleiło ciasto. No nic, mam nadzieję, że widzicie, jak wychodzi z tej dzieży. Jeszcze tutaj sobie troszeczkę ją... Tak, szkoda każdego kawałka, no po co się ma zmarnować, prawda? Jeszcze chwilkę. Tak, jeszcze tutaj mam. A może mi na róg na przykład braknie, więc sobie tak staram się dosyć dokładnie, no nie zostawiać dużo tego ciasta, bo po co? Po co? Wyrosło, to niech będzie. Dobrze, misa prawie czysta, widzicie? Prawie czysta. I teraz będę to ciasto, trochę muszę go rozwałkować. Posypię troszeczkę, chociaż zazwyczaj tego nie robię. Nie wiem, dlaczego mi się takie dość wodniste to ciasto zrobiło. Mówię, może coś z mlekiem było? Za dużo mleka w mleku. I wałek też posypię. I tak będę starała się go na tą wielkość. No, ewidentnie coś zawodniste mam to ciasto. Ale nic, może będzie delikatniejsze przez to. Zobaczymy. Trochę odsunę jeszcze tą blaszkę. Jeszcze trochę posypię. No, taki kłopocik. Ale damy radę. Damy radę. Jeszcze trochę posypię. O, trochę za dużo, ale może być. O tak. I mam tak mniej więcej kwadrat 30 na 40. Teraz następny etap. Następny etap to jest polanie ciasta. Tak, jeszcze tylko sobie wezmę pędzelek i polanie ciasta masełkiem. Masełko jest roztopione, pokazywałam Wam już. I lejemy, nie boimy się, lejemy masełko, tak, żeby nie było za ciepłe oczywiście. Trzeba uważać, żeby nie było za ciepłe. Lejemy, tak, na cały tutaj obszar ciasta i rozprowadzamy to masło na całości. Tak, dużo masła, bo wiecie, no, im więcej masła, tym lepsze. Tak, i teraz suto posypujemy właśnie tym cukrem. Wezmę większą łyżkę. Cukrem wymieszanym z cynamonem. No, to masełko tak wchłonie, cukier wchłonie masło, nie będzie się rozlewać po blacie. I sypiemy. Tak. Sypiemy. Też suto. O, kocham to ciasto, te ciastka, po prostu uwielbiam. Wprawdzie to tak jesienią trąci, ale w sumie cynamon to można pod Boże Narodzenie też spokojnie piec takie cynamonki. Dobrze, no to myślę, że tak, że jest ok. I zwijamy. Wezmę też ręce trochę z tą mąką i zwijamy. Zwijamy na taki rulonik, czyli na, no ewidentnie, no taka skucha, trochę. Ewidentnie, muszę sobie jakoś poradzić. Dlaczego mi się to takie mokre zrobiło? Ale mnie już te drożdże coś się tak nie podobały, jak je rozpuszczałam. Coś z tymi drożdżami, jakieś takie były właśnie, one mi opadły, chociaż dobrze ciasto wyrosło, ale one mi tak opadły, te drożdże, jak je przekładałam do dzieży. Nigdy tego nie miałam. Dobrze, spróbuję w ten sposób to zawinąć. No ewidentnie mi się to ciasto rozlewa. No nic, damy radę.
Dobrze, teraz musimy znowu ja sobie znowu zobaczę, czy mam te 40 cm, żeby dobrze podzielić na 12 kawałków. Jak ja to mam? Tutaj 40, no trochę za dużo. Tak, o. No trzeba sobie jakoś radzić, prawda? 40, tu, 40 jest. No to teraz musimy... Nie, nożem to ostatnio robiłam, nożem było lepiej. Zazwyczaj robiłam takim nożem do pizzy, ale stwierdziłam, że takim ostrym nożem jest dużo lepiej to ciasto kroić. I tak na 2,5 cm, na 3,5 chyba, tak? Na 3,5, czyli tak, raz, dwa, 10,5, jeszcze raz, raz, dwa, 10,5, raz, dwa, 10,5 i raz, dwa, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O! 3,5, 7. Dobrze, to muszę tak troszeczkę mniej. Ok. I teraz tak, będę kroić i przekładać tutaj na brytwankę, na blaszkę. Będzie dzisiaj hardkorowo, bo tak jak mówię, to ciasto mi się po prostu, leje. No, jeszcze czegoś takiego nie miałam, naprawdę. No ale nic, no. Kręcę. Tak. Kolejne. Tak. Kolejne. Jeszcze sobie ten nóż. Tak. Tak. I jeszcze 6. Czyli połowa. 3, 3. Tak. Dwa. 3. 3 i 3. Raz. 2, 3. No i pięknie. Spójrzcie, jak fajnie. I teraz no tutaj coś mi, nadzienia mało będzie, trudno, to ja będę jadła tą drożdżówkę. Troszeczkę poprzesuwam, może mi się uda przesunąć. One dosyć teraz jeszcze wyrosną, no tak się lepią. Może tą łyżką, to trzeba sobie jakoś radzić. Grunt, że już są na blaszce. Tutaj mi coś, jest nadzienie, ok. Będzie dobrze, będzie dobrze. Trochę poprzesuwam. Dobrze, będzie dobrze. Teraz tak, na chwileczkę, żeby wyrosły. No może 30 minut, ja mam teraz ciepło, położę je na piecu, który się grzał i na pewno mi szybciej wyrosną. No, blat ogarnięty i teraz sprawdzamy, jak rosną bułeczki. Tak, tutaj, sprawdzimy. Rosną, jeszcze 3 minutki i do pieca. Tak, bułeczki lądują w piecu. Tak, nastawiam na 20 minut. Jak będę umiała oczywiście. 82, 17. No i czym? No dobra, 22 minuty. Także za 22 minuty się widzimy. A teraz wykorzystam czas. 20 minut będą się piekły bułeczki. To ja zrobię krem. A krem robię z masełka, cukru pudru, serka mascarpone, nie mascarpone, przepraszam, Filadelfii i ziarenek wanilii, bo zagapiłam się i zazwyczaj mam pastę z wanilii, ale nawet nie sprawdzałam w internecie, pewnie już jest niedostępna, a w sklepie, no to wiadomo, że się nie kupi.
Także zazwyczaj korzystam z pasty z wanilii, no ale dzisiaj będę musiała wyłuskiwać pesteczki z lasek wanilii. Wyciągam cynabonsy z pieca. Mam nadzieję, że są upieczone. Ach, jeszcze dziubnę tym patyczkiem, ale na oko widzę, że one są świetnie upieczone już. Suchy patyczek jest w każdym miejscu. Tak, także idzie to teraz na stół. Zaraz Wam pokażę dalszy etap. Pięknie wyrosły, przepięknie. Tak, mamy teatrzyk i tak wyglądają. Troszeczkę, minutkę, dwie poczekam i będę smarować kremem. Tak, kremik zrobiony i teraz będę usiłowała go rozprowadzić na cieście. Tak sobie zrobię, a potem będę może nożem. Nie wiem, zobaczę. W każdym razie tak trzeba to ładnie rozsmarować na całym cieście. Pięknie wyszło. Miałam troszeczkę za małą foremkę, bo oczywiście, no wiecie, gdzie foremki są. Także tu nie ma co narzekać. Dobrze, że znalazłam jakąś jeszcze w domu. Jest troszeczkę przykusa, ale to nic. Po prostu wyższe wyszły te bułeczki. Wyższe wyszły. Jeszcze mam krem. Nie będę żałować. O tak, on trochę spłynie. Jeszcze tutaj mam łyżkę. To jeszcze tutaj dodam na niektóre partie. O tak. I rozsmaruję. Jeszcze on się troszeczkę rozpuści. Także tak. No jak widzicie, pomimo moich obaw i tych skór, które tam zaliczyłam przy wałkowaniu, wcale ciasto nie wygląda źle. Myślę, że jeżeli jest upieczone, to będzie równie pysznie smakować. To w drogę. Przyjechaliśmy pół godziny temu, zjedliśmy sobie, ja zjadłam kanapkę, wypiliśmy kawkę i spotkanie było szalenie przyjemne. Każdy z nas dostał taki stroik ze świecą, z drzewkiem i z taką choinką. Choineczki każdy z nas dostał takie właśnie piernikowe, śliczne, handmade oczywiście, ręczna robota. I losowanie bombek było. Takich szklanych bombek. Ja wylosowałam tę bombkę, mąż wylosował ekspres. No i został mój stroik, zapomniałam, bo każdy z nas dostawał stroik, więc tak, bardzo, bardzo przyjemnie było. No i teraz tak, poskładałam pudełkowo, było bardzo duże. Tutaj mam ozdoby w siatce, a pościel, którą kupiłam, muszę się rozejrzeć, bo tutaj taka ulica ruchliwa. Pościel, którą kupiłam, włożyliśmy do plecaka.
Przepięknie, przepięknie udekorowany jeden z domów. Ładnie. I kolejny domek pięknie oświetlony. Choineczka tylko daleko jest. Ładnie się świeci. Bardzo ładnie. I taki jelonek na balkonie u sąsiadów. Wróciliśmy już ze spotkania i wróciliśmy również ze spaceru. Byłam w paczkomacie, odebrałam paczkę z Ikei, a tam 2 pościele, takie w kratę. Później Wam pokażę jeszcze na koniec. I co? A i takie ozdoby. Nie, jutro Wam pokażę. Jutro Wam pokażę i pościel, bo mam w plecaku jeszcze. I takie ozdoby na okno kupiłam 2. A tutaj właśnie do tego wykuszu w salonie i w kuchni. Byliśmy w innym paczkomacie niż zwykle i nie podobało nam się, chociaż było to trochę bliżej, ale nie podobało nam się, bo był bardzo duży ruch. Samochody jeździły, psy jakieś tam obce, Białka się zachowywała niefajnie, chciała do tych psów biec, szczekała. Ludzie jej nie znali, bo tam zupełnie inny obszar, no nie chodzimy tam po prostu. No i myśleli, że ona jest agresywna i tak też duże psy były, bo był Berneńczyk, więc to też duży pies. No ale daliśmy sobie radę oczywiście. Fajnie oświetlone są już, jak widzieliście, fajnie, co niektóre domy są już oświetlone, ale z roku na rok jednak jest ich mniej tutaj. Był taki czas, gdzie rzeczywiście bardzo dużo osób dekorowało swoje ogrody. No jest tego zdecydowanie mniej, naprawdę zdecydowanie mniej. No i dzisiaj, teraz jeszcze sobie zjem kolację i no i chyba pójdę spać, bo jestem zmęczona, jak widać zresztą. No i nie wypełniłam dnia, ale to nie szkodzi. Jutro to zrobię, co dzisiaj miałam zrobić na przykład. I może mi się uda upiec w końcu te pierniczki, bo już naprawdę, to już tyle dni zwlekam, ale ciągle coś się dzieje, jak wiecie. A jutro czeka mnie intensywny dzień, więc jeżeli będę miała taką możliwość, to coś tam Wam nagram, ale no też nie obiecuję, bo nie wiem, jak to wszystko się potoczy. Przede wszystkim życzcie mi siły na jutro, bo tego bardzo potrzebuję tej siły. A tak w ogóle to bardzo Wam dziękuję za to, że byliście znowu dzisiaj ze mną. Dziękuję za wszystkie komentarze, za lajki, za wspieranie mnie i bardzo jestem wdzięczna oczywiście za Waszą aktywność no i cenię sobie to ogromnie. Także jeszcze raz wielkie dzięki, fajnego popołudnia czy nocy i do zobaczenia jutro, pa pa.